Witajcie moi drodzy, po lekkich perturbacjach związanych z tym, że tutaj każdy obiekt ma swój parking, więc tu nie trzeba szukać parkingu, tylko po prostu wjechać do miejsca, gdzie się chce iść i tam znajdziecie parking, bo nie można parkować na obcych parkingach. Witam Was i zapraszam na odcinek historyczny. Dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć osobę, która jest bardzo znaną osobą, jedną z najważniejszych osób w Wietnamie, czyli osobę Ho Chi Minha. A więc moi drodzy, tutaj za mną, w tamtym miejscu, widzicie mauzoleum Ho Chi Minha. Jest to miejsce, które jest bardzo ważne dla tradycji Wietnamu, ponieważ znajduje się tam zakonserwowane ciało dawnego przywódcy Wietnamu, właśnie Ho Chi Minha. Ho Chi Minh, znany również jako wujek Ho, był kluczową postacią w walce o niepodległość Wietnamu. Mauzoleum wybudowane na jego cześć jest miejscem oddania hołdu na cześć jego osiągnięć. Ho Chi Minh był nie tylko liderem ruchu niepodległościowego, ale także stworzył ideologię, która ukształtowała współczesny Wietnam. Jego życie to jest historia walki o wolność i nieustannego dążenia do zjednoczenia Wietnamu. Mauzoleum, do którego wejście widzicie za mną, zostało zbudowane na wzór grobowca Lenina w Moskwie. Jest właśnie ono otoczone ogrodami, które możecie teraz zobaczyć. Przed wejściem do mauzoleum trzeba oddać wszystkie kamery. Jest wielu żołnierzy, którzy strzegą tego miejsca i pilnują, żeby nikt nie nagrywał. W środku wchodzi się po jedną, dwie osoby. Jest też pilnowane, żeby nikt nie rozmawiał, żeby nie rzucić na przykład gumy. No i na środku jest położona trumna przezroczysta, a w środku zakonserwowane ciało Ho Chi Minha. Pozwólcie, że przybliżę Wam kilka faktów z życia Ho Chi Minha. Urodził się on 19 maja 1890 roku. W młodości studiował w Wietnamie, natomiast później wyjechał do Francji i właśnie na tym wyjeździe we Francji zaczął się angażować w ruchy niepodległościowe, ale też zainteresował się ideologią socjalistyczną. W 1930 roku Ho Chi Minh pomógł założyć komunistyczną partię Indochin, która miała na celu walkę o niepodległość Wietnamu. Po II wojnie światowej Ho Chi Minh stał się liderem ruchu niepodległościowego pod nazwą Viet Minh i w tamtym czasie walczył przeciwko japońskiej okupacji oraz później przeciwko francuskim kolonialistom. Ważnym punktem historii życia Ho Chi Minha była data 2 września 1945 roku, kiedy to Ho Chi Minh ogłosił niepodległość Wietnamu w Hanoi, wzorując się na amerykańskiej deklaracji niepodległości. Historycznie Wietnam był kolonią francuską od XIX wieku. Francuzi wprowadzili wiele zmian społecznych i gospodarczych, stąd też, tak jak pamiętacie, wpływy francuskie w kuchni, np. banh mi, bagietki itd., co prowadziło do niezadowolenia wśród Wietnamczyków. W wyniku eksploatacji kolonialnej społeczeństwo wietnamskie stało się coraz bardziej zróżnicowane, a elita intelektualna zaczęła dążyć do niepodległości. Warto też wiedzieć, że w Wietnamie po II wojnie światowej niestety konflikty się nie skończyły. Od 1946 do 1954 roku trwała pierwsza wojna indochińska, a był to konflikt głównie spowodowany przez to, że po II wojnie światowej Francja próbowała odzyskać kontrolę nad Wietnamem. Pierwsza wojna indochińska rozpoczęła się w 1946 roku wraz z ostrzałem portu Haiphong przez Francuzów. Decydującym momentem wojny była bitwa o Dien Bien Phu w 1954 roku, gdzie wojska kierowane przez Ho Chi Minha, Viet Minh, pokonały francuskie siły. To zwycięstwo zakończyło konflikt wietnamsko-francuski i doprowadziło do wycofania się Francuzów z Indochin. Konsekwencje tej wojny nie pozostały jednak wyłącznie pozytywne, gdyż Wietnam został podzielony na dwie części. To jest, myślę, że bardzo ważna informacja w kontekście tego, że jesteśmy teraz w Hanoi, czyli w części północnej i moja podróż będzie kontynuowana w stronę południową. Natomiast Wietnam został podzielony właśnie na część północną, która była częścią komunistyczną, oraz część południową, która była częścią prozachodnią. I ten podział niestety
doprowadził do kolejnych konfliktów. Od 1955 roku, czyli bardzo krótko po zakończeniu I wojny, rozpoczęła się II wojna. Tym razem podział na północną i południową część Wietnamu wywołał obawy ze strony Nguyen Diema, który odwołał planowane wybory w 1956 roku z obawy, że Ho Chi Minh, który został bohaterem narodowym, który walczył o niepodległość Wietnamu, po prostu z nim wygra. Sytuacja polityczna w kraju była dosyć napięta i ta niepewność też doprowadzała do konfliktów i obaw społecznych w związku z autorytarnymi rządami południa oraz represji wobec opozycji. Warto tutaj wspomnieć o grupie partyzanckiej, która nazywa się Viet Cong, która to była wspierana przez północno-wietnamski rząd. Viet Cong, czyli komunistyczne siły partyzanckie w Wietnamie Południowym, zyskały na popularności wśród ludności, prowadząc działania zbrojne przeciwko południowo-wietnamskiemu rządowi, oraz ich rosnące wpływy były wspierane przez Wietnam Północny. W 1964 roku miał miejsce incydent w Zatoce Tonkińskiej, gdzie amerykański niszczyciel USS Maddox został rzekomo ostrzelany przez siły Wietkongu. Umożliwiło to ówczesnemu prezydentowi Stanów, Lyndonowi Johnsonowi, zwiększenie militarnej obecności w Wietnamie, czyli do konfliktu włączyły się siły USA. Konflikt eskalował przez kolejne lata i w 1968 roku była tak zwana ofensywa Tet, która miała miejsce podczas noworocznych świąt wietnamskich. Siły komunistyczne przeprowadziły skoordynowany atak na wiele miast i baz wojskowych, które było dużym zaskoczeniem dla Amerykanów. To wydarzenie znacząco wpłynęło na morale i opinię publiczną w USA. Ale też nie możemy zapominać o tym, że konflikt w Wietnamie był częścią szerszej rywalizacji między supermocarstwami, czyli między USA i ZSRR oraz Chinami, co przyczyniło się do intensyfikacji działań militarnych i wsparcia dla obu stron konfliktu. Podział wyglądał tak, że północ była wspierana przez ZSRR oraz Chiny, południe było wspierane przez USA. Konflikt północy z południem trwał do 1975 roku. Jednym z ważniejszych wydarzeń podczas tej wojny była śmierć Ho Chi Minha, który zmarł 2 września 1969 roku. Jego śmierć miała duży wpływ na dalszy przebieg wojny oraz na proces jednoczenia kraju. Ho Chi Minh zmarł w 24. rocznicę ogłoszenia niepodległości Wietnamu, co nadało jego śmierci szczególne znaczenie symboliczne. Był nazywany tak również jako wujek Ho. Był on postrzegany jako ojciec narodu. Jego odejście wywołało głęboki smutek wśród Wietnamczyków. Rok śmierci Ho Chi Minha był kluczowym w przebiegu wojny, ponieważ Stany Zjednoczone pod wpływem rosnącego oporu społecznego przeciwko wojnie zaczęły zmieniać swoją strategię. Rozpoczęto proces wycofywania amerykańskich sił z Wietnamu, co miało długofalowe konsekwencje dla dalszego przebiegu wojny, gdyż pomimo, że Ho Chi Minh nie dożył końca wojny, jego ideologia i dążenia do zjednoczonego Wietnamu były kontynuowane przez jego następców. Po jego śmierci Wietnamska Armia Ludowa oraz Viet Cong kontynuowali walkę przeciwko Wietnamowi Południowemu, co w efekcie doprowadziło do ostatecznego zwycięstwa w 1975 roku. Po śmierci Ho Chi Minha jego ciało zostało poddane balsamowaniu i wystawione w mauzoleum w Hanoi, czyli w tym budynku. A kult osobowości Ho Chi Minha był wykorzystywany do mobilizacji społeczeństwa i podtrzymywania morale w trudnych czasach wojny. Też pamiętać, że chociaż w 1975 roku można traktować tę datę jako zjednoczenie Wietnamu, natomiast prokapitalistyczne południe często cierpiało represje ze strony komunistycznego rządu i do dzisiaj możemy też zauważyć miejscami nie do końca wielką sympatię pomiędzy północą a południem Wietnamu. Wojna to nigdy nie jest łatwy temat, ale chciałem, żebyście znali historię wojny, gdyż właściwie w trakcie mojej podróży będę chciał odwiedzać różne miejsca historyczne, więc dobrze mieć taki szerszy kontekst. Ale też myślę, że ciekawe jest to, że historia wielu krajów
to jest nie tylko historia konfliktów wewnętrznych, ale też ingerencji różnych innych państw, czy wsparcia ze strony supermocarstw. Także jak widzicie, Ho Chi Minh jest naprawdę jedną z najważniejszych postaci Wietnamu i bohaterem narodowym dla wielu Wietnamczyków. Dla osób, które chciałyby jeszcze bardziej powiększyć swoją wiedzę historyczną, myślę, że wizyta w Hanoi byłaby bardzo dobrym punktem początkowym, gdyż to miejsce, gdzie jesteśmy, jest tutaj nie tylko mauzoleum Ho Chi Minha, ale też Muzeum Ho Chi Minha. W Hanoi znajduje się również Muzeum Wojny i wiele innych miejsc historycznych, które opowiedzą tą historię znacznie szerzej niż my tu sobie tylko opowiadamy. By the way, też ciekawi mnie, jakie są Wasze komentarze i Wasza wiedza na temat historii Wietnamu. Może macie jakieś jakąś ciekawą historię albo jakieś fakty, które warto wiedzieć, dlatego jeżeli tak jest, to podzielcie się nimi pod spodem w filmie, w komentarzach. Na tym placu znajduje się wielu takich żołnierzy, których widzieliście przed chwilą. Szczerze mówiąc, to nie zazdroszczę takiej roboty, że stoisz i po prostu się nie ruszasz. No ale z drugiej strony myślę, że nie wiem, czy oni mają wybór. Ciekawą sprawą jest flaga Wietnamu, którą jest żółta gwiazda na czerwonym tle. Gwiazda ma 5 ramion i historia o fladze Wietnamu jest taka, że każdy z 5 ramion gwiazdy, która jest w centrum flagi, symbolizuje jedną z klas, które współtworzą ten kraj. I tych 5 klas to dokładnie ludzie pracujący, czyli robotnicy. Drugą są farmerzy, czy rolnicy. Trzecią są ludzie biznesu, biznesmeni. Czwartą jest elita intelektualna. No i ostatnią żołnierze. Taka ciekawostka. Na terenie, gdzie znajduje się mauzoleum Ho Chi Minha, jest również pałac prezydencki, do którego sobie zaraz wejdziemy. Nie wiem, czy to powiedziałem, ale na terenie właśnie mauzoleum nie zobaczyliście nic, bo nie można tam wnosić kamer. Jest specjalny punkt, gdzie zostawia się kamerę przed wejściem, którą się odbiera po wyjściu z obejrzenia tej postaci właśnie Ho Chi Minha. Dobra, wejście do pałacu prezydenckiego kosztuje 40 000 gości. A co tu się dzieje? This is the entrance line? Okay. Dobra, już myślałem, że musiał stać w kolejce dłużej. Dobrze, kochani, więc jesteśmy przy Pałacu Prezydenckim. Dobra, mam nadzieję, że tutaj będzie coś ciekawego do zobaczenia, bo nie mam przewodnika. Przed nami dom, w którym Ho Chi Minh żył i pracował od 1954 do 1958 roku oraz garaż z samochodami Ho Chi Minha. To jest właśnie dom Ho Chi Minha i już widzimy pierwsze furki. Zaraz tam odejdziemy. Nie wiem, nie znam się na tych czasach, ale tak szczerze mówiąc, to nie żył w jakichś luksusach specjalnych. Warto również podejść do House on Stilts, czyli domku na palach, ale jak akurat nie jesteście w Wietnamie, no to ja już pójdę i Wam pokażę. Ale jakbym miał Wam coś doradzić, to idźcie sobie tutaj wszędzie z rana, bo turyści są strasznie denerwujący. Dobrze, kochani, wchodzimy do domku na palach. Tutaj widzicie chyba domek jakiś relaksacyjny wujka Ho. Sobie chillował nad jeziorkiem. Niestety nie da się do niego wejść, więc możecie tylko zobaczyć, co tu było. To są chyba drzewa, nie wiem właściwie, chyba albo pomelo, albo grejpfrutowe. Na terenie tego kompleksu, gdzie jest muzeum, mauzoleum Ho Chi Minha, domek na drzewie, jest jeszcze jedna fajna rzecz, którą chciałem Wam pokazać, czyli One Pillar Pagoda.
One Pillar Pagoda to zrekonstruowana świątynia buddyjska, nazywana świątynią na jednej kolumnie. Ku zdziwieniu ogółu jest ona postawiona na jednej kolumnie. Ta unikalna świątynia jest zbudowana na jednej kolumnie, jest znakiem Hanoi i symbolem buddyjskiej kultury. Została zbudowana w 1049 roku przez cesarza Li Taitong jako wyraz wdzięczności za narodziny syna. Jest to miejsce modlitwy i refleksji i pielgrzymek różnych milionów turystów. Dobra goście, przed nami Maison Central, czyli więzienie Hoa Lo. Historyczne miejsce cierpienia wielu ludzi. 50 koła wejścia. Hoa Lo Prison, czyli więzienie Hoa Lo. Zbudowane między 1886 a 1901 roku przez Francuzów. Głównie na początku służyło jako więzienie polityczne dla wietnamskich więźniów politycznych. Nazywa się to Maison Central i jest znane z wyjątkowo brutalnych praktyk, które były tutaj wykonywane. Jakich? Zaraz się dowiemy, bo podczas wojny wietnamskiej to miejsce zyskało nazwę Hanoi Hilton, gdzie amerykańscy obywatele, tacy jak senator John McCain, byli tutaj przytrzymywani. Więzienie Hoa Lo było jedne z największych i najbardziej strzeżonych więzień w Indochinach. Tak wyglądają płytki użyte do budowy Hoa Lo przez francuskich kolonialistów. Pomieszczenie, w którym teraz się znajduję, służyło kiedyś jako cela. Tutaj przy ścianach były prycze więźniów. Możecie zobaczyć, jak to wtedy wyglądało. Więźniowie przetrzymywani w Hoa Lo doświadczali wielu nieprzyjemnych rzeczy, takich jak tortury i złe traktowanie, brutalne metody przesłuchań, takich jak bicie, izolacja oraz przetrzymywanie w bardzo ciasnych celach. Warunki panujące w Hoa Lo były na tyle ciężkie, że w 1951 roku 17 więźniów skazanych na śmierć zdołało uciec przez wykopane tunele, co obrazuje determinację ludzi, którzy byli tutaj przetrzymywani. Początkowo Hoa Lo, zwane przez Francuzów Maison Central, służyło jako miejsce do przetrzymywania wietnamskich więźniów politycznych. Zwykle było przepełnione. Przykładowo w 1954 roku mieściło ono ponad 2000 więźniów. Znajdujemy się teraz w celi E, w której francuscy kolonialiści przetrzymywali wietnamskich więźniów politycznych między 30 a 31 rokiem. Francuscy kolonialiści myśleli, że trzymając więźniów politycznych tutaj, zatrzymają rozwój idei komunistycznych, jednak solidarność i opór Wietnamczyków pokazała, że nie było to prawdą. Więźniowie, przyszli liderzy rewolucji, wymieniali informacje przez przekazywanie wiadomości przez okna więzienia. Tutaj macie właśnie kanały, którym w 1951 roku 16 więźniów zdołało uciec przez kanał ściekowy. Zobaczcie, jak małe są to otwory. Znajdujemy się teraz w żeńskiej części tego więzienia, gdzie działaczki komunistyczne były przetrzymywane, ale była to też ważna część jednoczenia żeńskiej części ruchu oporu. Szacuje się, że na obszarze około 300 m2 w 3 małych celach przebywało około 300 żeńskich więźniów. Ogromna część wietnamskich więźniów przetrzymywanych przez
francuskich kolonialistów zostało straconych na gilotynie. Wielu więźniów politycznych poddawano ciężkim pracom fizycznym. Tortury były tutaj na porządku dziennym.